Cześć, z tej strony Marek. Witam Was jak co tydzień na moim kanale o aranżacji wnętrz. Dzisiaj chciałbym powiedzieć o homestagingu. To są takie porady, jak szybko i niedrogo upiększyć swoje mieszkanie, aby łatwo taki lokal można było sprzedać lub wynająć. Ale tak naprawdę te porady dotyczą wszystkich osób. Nie tylko tych, które chcą sprzedać. Jeżeli są osoby, które chcą odświeżyć swoje mieszkanie niewielkim, niedrogim nakładem pracy i pieniędzy, to myślę, że to im się przyda. Na końcu powiem Wam, dlaczego te triki się sprawdzają. Jak to jest, że nie trzeba dużo pieniędzy włożyć, a efekt jest murowany. Mam do Was prośbę, dajcie znać, co chcecie w najbliższym czasie, żebym pokazał. Albo odcinek o tym, jak ozdobić niewielkie mieszkanie, albo triki do małych łazienek. Napiszcie w komentarzu. Zanim zaczniemy, naciśnij proszę przycisk subskrypcja, dzwoneczek, aby nic się już nie ominęło. Zapraszam do siebie na Instagram i TikTok. Zaczynamy. To będzie 7 takich szybkich porad, co możesz zastosować u siebie, aby łatwo wynająć lub sprzedać mieszkanie, lub po prostu je odświeżyć dla siebie. Pierwsze i chyba najważniejsze. Usuń wszystko, co zbędne. Nawet zbędne meble, zbędne dodatki, zbędne dekoracje. Człowiek, który wchodzi do danego mieszkania i chce kupić, on ma sobie wyobrazić, jak będzie tam mieszkał. On ma już to poczuć. Jeżeli tam będą Twoje zdjęcia, Twoje fotografie, portrety na ścianach, no to niestety mu się nie uda. Druga rzecz. Musisz stworzyć taką przestrzeń, aby to wizualnie było lekkie i mimo, że masz całe 32 metry kwadratowe mieszkania, to ma to być przejrzyste i otwarte. Na tyle, ile to jest możliwe. Ale jeżeli będziesz miał zagracone dużo mebli, dużo sprzętów, dużo pierdół, to niestety to się nie uda. Tym bardziej, jeżeli mieszkanie jest nieduże, to musisz sprawić, aby przestrzeń była większa i odpersonalizować ją. Czyli właśnie, żeby nie było Twoich zdjęć, portretów, certyfikatów, dyplomów, ale również takich dodatków jak sztuczne trawy, jakieś niepotrzebne pamiątki dla gości, czy dla tych, co chcą kupić. Niepotrzebne pamiątki z podróży. To się sprawdza. Drugi punkt. Usuń wszystkie usterki. Hop, siup, łatwo powiedzieć, ale warto je usunąć, bo pierwsze wrażenie jest bardzo ważne. No i robi się je raz, nawet w mieszkaniu i z mieszkaniem. Jeżeli taki potencjalny klient wejdzie do kuchni i zobaczy opadające szafki, nierówne uchwyty, woda kapie, próg w drzwiach ledwo się trzyma, no to może pomyśleć, że niestety gdzieś większe usterki też mogą się kryć. No, wyobrażacie sobie, że chwytacie za klamkę i ta klamka zostaje Wam w rękach? No nie bardzo. Myślę, że nikomu się to nie spodoba i będzie zadawał sobie pytania, co jeszcze może go tu spotkać. No, oczywiście to jest rada dla wszystkich, nie tylko dla tych, co chcą sprzedać. Myślę, że wszyscy, którzy chcą dobrze i ładnie żyć, też powinni nawet takie drobne usterki wyeliminować. Lecimy dalej. Trzeci punkt. Koniecznie musisz zadbać o dobre oświetlenie. Szczególnie jeżeli będziesz prezentował dane mieszkanie wieczorem albo masz ciemne pomieszczenie. Nikt nie chce mieszkać w ponurych wnętrzach. No nikt. Ty też pewnie nie. Tak więc warto postawić na jasne wnętrza, na dobrze oświetlone. Tak więc oczywista oczywistość. Wszystkie żarówki muszą świecić. Jeżeli masz jakąś przepaloną, wymień ją. Może warto postawić na większą moc w tym źródle światła. Jeżeli jest gdzieś miejsce, zakątek ponury, ciemny, to postawić tam lampę stojącą. No cokolwiek, ważne, aby te wnętrza były po prostu jasne. Aby dany potencjalny klient nie musiał się wysilić, żeby coś tam zobaczyć. Czwarty punkt. Zadbaj o okna. Słuchajcie, no, pewnie każdy sobie wyobraził, że pierwszy punkt to będzie posprzątaj. To jest, myślę, normalne i każdy, zapraszając gości czy potencjalnych klientów, musi wiedzieć, że należy posprzątać, tak? Tak więc te okna również powinny być czyste. Mimo że chcesz sprzedać ten lokal, to powinny być one czyste, bo w ten sposób pokaże, że Ty dbasz o to mieszkanie, o ten dom. Tak więc zadbaj o okna, również o parapety wewnętrzne, zewnętrzne.
Czasem nawet warto je wymienić. To tak jak z tymi usterkami. Jeżeli jest coś mocno zniszczone, to podpada klientom. Dlatego warto, aby mocne usterki naprawić, wymienić łącznie z tymi parapetami. Jeżeli masz duże okna, postaw na firany białe, wyprasowane. Do tego może jakieś zasłony. To są duże płaszczyzny i ludzie na to zwracają uwagę. Nawet inaczej. Takie okna mogą zrobić drobnostka, a mogą zrobić taki efekt wow. Kolejny punkt. O dziwo, tanim i szybkim rozwiązaniem jest przemalowanie mieszkania. No dobra, no nie tak tanim i nie tak szybkim jak posprzątanie, ale daje duże efekty. Możesz przy okazji przemalować na jasne, przyjemne kolory typu biele, typu jasne beże, szarości. Coś, co się podoba większości ludziom. Szczególnie jeżeli masz mocne, intensywne kolory, to warto to zrobić. Tak jak mówię, każdy chce się poczuć jak u siebie już. Jeżeli przemalujesz dane ściany, po pierwsze będziesz miał je czyste, zadbane, po drugie te wnętrza możesz rozjaśnić, co się spodoba potencjalnym kupcom. Lecimy do 6. punktu. 6. punkt to zapachy. Po pierwsze, musicie bardzo dobrze wywietrzyć dany lokal przed zaproszeniem klientów. Ponieważ jeżeli coś niefajnie będzie pachnieć, to nie wiem, jak będziecie mieli wysprzątane, aby przekonać tego klienta. Nawet, powiem więcej, jeżeli wiecie, o której godzinie przyjdzie potencjalny klient, nie gotujcie w tym momencie, bo dla Was oczywiście to może być przyjemny zapach, ale dla tego kupca niekoniecznie. Wszystkie brudne pranie powinno być schowane, a najlepiej wyprane wcześniej, schowane do szafy. Buty nie pierwszej młodości, schowane. No, trzeba sprawić, aby po prostu był przyjemny zapach. Mówiłem o tym, że trzeba usunąć wszystkie zbędne dekoracje, szczególnie te rodzinne. I tak, nadal to podtrzymuję, lecz nie może być zupełnie pusto. Warto postawić na dekoracje takie sezonowe, które nadadzą charakteru mieszkaniu. To po pierwsze. Druga rzecz, kwiaty. Cięte kwiaty. Postawcie na komodzie, na stoliku. To robi robotę. Czy te triki się sprawdzają? Bo ktoś powie, kurde, no miało być sprzedać i tyle, a ja tu muszę zainwestować i czas, i pieniądze. No tak, sprawdzają się. O dziwo się sprawdzają. Zwróćcie uwagę na handlowców, którzy chcą sprzedać samochód. Co robią? No przede wszystkim takie auto bardzo dobrze myją, czyszczą, szorują wręcz. Jeżeli są drobne usterki, nie szkodzi im zainwestować pieniądze i je naprawić. A nawet ciut większe. Zniszczony fotel, kierownica zużyta, wymieniają. No po co? Bo klient kupuje oczami. Tak samo jest z mieszkaniem, tak samo jest z domem. Nawet jeżeli nie chcesz tego sprzedać, to i zapraszasz gości, to oni tak samo, no jak Cię widzą, tak Cię piszą. I to jest ważne, aby takie mieszkanie przed sprzedażą wysprzątać dobrze, naprawić drobne usterki, a nawet jeżeli trzeba, to właśnie przemalować dany dom, dane mieszkanie, bo wtedy jest efekt taki, że klient po prostu będzie czuł się dobrze w tym wnętrzu i będzie widział, że Ty dbałeś o to mieszkanie, o ten dom. A to jest dla niego bardzo ważne, bardzo istotne. Myślę, że odcinek jest nie tylko dla tych, którzy chcą sprzedać i wynająć dane mieszkanie, bo do tego służy taki homestaging, lecz również dla tych, którzy chcą poczuć się dobrze w swoim M. No cóż, nieraz warto wrócić do początku, stworzyć na nowo tą bazę, aby później dodatkami tylko dograć to swoje wnętrze pod siebie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, to daj proszę łapkę w górę. Naciśnij przycisk subskrypcja, dzwoneczek, jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś. Zapraszam do siebie na Instagram i TikTok. Napisz w komentarzu, jaki odcinek chciałbyś za niedługo zobaczyć. A na ten moment bardzo Wam dziękuję. Do zobaczenia i cześć.